Drzwi, które pamiętają ostatnie 300 lat. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku kina familijnego kanału Łukasz Kazek Historystory. Myśmy powiedzieli, że będziemy takie kino realizować i będzie ono miało miejsce w jedną niedzielę w miesiącu. Jest to kino z legendą, kino z lekką opowieścią, ale zabarwioną właśnie wydarzeniami historycznymi. I jestem teraz na Zamku Grodno, prawdziwym średniowiecznym zamku, na którym przez ostatnie 700 lat działy się niestworzone rzeczy. I taka mała ciekawostka. Mamy tutaj kominek. Wyobraźcie sobie, że aby było ciepło w tej sali rycerskiej, musiano w tym kominku palić przynajmniej 3 doby, 24 godziny. Aby skała, która na dole jest, rozgrzała się do czerwoności, ona wychodzi w ściany tego zamku, a zaczęła ogrzewać to pomieszczenie. Także w tym zamku życie zimą nie było takie usłane różami. Muszę wam jeszcze dodać, że wyglądało tu też tak, że załoga tego zamku liczyła około maksymalnie 40 osób. Średnio zużywali dziennie na wszystkie swoje potrzeby 100 litrów wody. I kiedy była zima, to tylko w takich właśnie salach z kominkiem, gdzie ta skała mogła się nagrzewać, byli w stanie tą zimę przetrwać. Macie tu jeszcze jedną ciekawą rzecz. Wiele ludzi mówi, że jest to piła, a to nie jest żadna piła. Ja teraz do tego kominka wejdę. To jest specjalne urządzenie, na którym zawieszało się garn z potrawą i gotowało nad ogniem. I dzięki temu urządzeniu można było gotować na wolnym ogniu albo dawać właśnie w ten mocniejszy ogień, aby ta strawa szybciej się gotowała czy dochodziła do siebie. Zależy, co oczywiście było gotowane. I można było to przesuwać w jedną i w drugą stronę. To jest jeden z oryginalnych elementów tego zamku. Gdyby to urządzenie potrafiło mówić, mogłoby nam opowiedzieć około ostatnich 300 lat tego, co działo się w Zamku Grodno. Z upływem czasu dużo oryginalnego wyposażenia zniknęło z Zamku Grodno. Część rozkradła zwykła ludność, która po wojnie do terenu przyjechała. Część ukradli żołnierze Armii Czerwonej, a część trafiła do pałaców i zamków w centralnej Polsce, jak na przykład rycerz na wypchanym koniu w gotyckiej zbroi, który dzisiaj jest rycerzem, ale stojącym w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Kiedyś opowiedział mi o tym człowiek, który jako 14-letni chłopak przyjechał tutaj świeżo po wojnie na Zamek Grodno. I kiedy wszedł do sieni tutaj na zamku, zobaczył właśnie wypchanego naturalnej wielkości konia i rycerza w zbroi gotyckiej z kopią. Zrobił na nim kolosalne wrażenie. A później powiedział do mnie, bo ja nagrywałem tą rozmowę, proszę ją teraz wyłączyć, tą kamerę, ja panu powiem, gdzie jest. Ten rycerz znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego. Ale nie o tym mowa. Ale są tutaj drzwi, które pamiętają ostatnie 300 lat życia Zamku Grodno. I kiedy przystawi się do nich ucho, z wrażliwością na przeszłość i z pokorą do przeszłości, można posłuchać, co mają do powiedzenia. A mają ciekawą historię. Anno Domini, czyli roku pańskiego 1714, a więc ponad 300 lat temu,
Na zamku Grodno mieszka pan, który nazywa się Jerzy von Eben. I ma on tylko jedno dziecko, Krzysztofa, którego kształci w Świdnicy. Krzysztof zawsze z zamku rusza do szkoły konno. Przecież wiadomo, że nie było wtedy aut. Rusza konno, a drogi nie były asfaltowane i brukowane jak dzisiaj, tylko wiodły ścieżki między skałami w górach Sowich. Ten Krzysztof jedzie konno do Świdnicy, a potem z tej szkoły konno wraca. I pewnego dnia zaczytał się psalmu w dłoni i puścił lejce. Koń wolno sobie szedł, a na droga, było to lato, wyszła żmija. Koń stanął dęba, Krzysztof nie trzymał lejce. Spadł z konia i tylko nogą zawisł u siodła i wisiał głową nad przepaścią. Gdyby koń tylko do przodu ruszył, spadłby w dół i głowę i siebie roztrzaskałby i zabił na miejscu. Ale Krzysztof miał wiernego przyjaciela, psa, który złapał konia za uzdę i trzymał dopóki na zamku Jerzy von Eben i jego żona, zorientowawszy się, że spóźno i dziecko nie wraca, wysłali lokaja, który biegnie i krzyczy, że jest straszna sytuacja. I tu Jerzy von Eben łapie się za głowę z matką i tak ratują Krzysztofa. Pies uratował Jerzemu von Ebenowi jedyne dziecko, umiłowanego syna. Od tej pory ten pies był tak szanowany na zamku, że miał specjalnie złotą obrożę z wygrawowanym swoim imieniem i mógł wchodzić wszędzie, nawet do sypialni Jerzego von Ebena i jego żony. Z okazji tego wydarzenia Jerzy von Eben kazał tyrolskiemu malarzowi namalować właśnie ten obraz. Legenda i opowieść. Czy tak było naprawdę? Ciężko mi powiedzieć. Naprawdę był Jerzy von Eben i rządził zamkiem Grodno. Muszę przyznać, że był to jeden z okrutniejszych właścicieli tego zamku. Ale o tym dowiecie się, kiedy przyjedziecie na zamek Grodno.